Cześć, dzisiaj zaprezentuję Wam końcówkę mocy Harley Benton GPA 100. Mały wzmacniacz gitarowy, który możemy umieścić w pedalboard obok naszych efektów. Zajmuje bardzo mało miejsca, a jego moc jest dosyć spora. 100 W przy głośniku 8 ohmów oraz 190 W przy głośniku 4 ohmowym. Idealnie sprawdzi się w zaciszu domowym czy na próbach gdzieś w garażu. Mocy jest naprawdę sporo. Wzmacniacz posiada regulację mocy, korektor, wejście i wyjście na kolumnę oraz kabel zasilający. To nie jest tylko końcówka mocy, mimo że ma korektor i technicznie jest to power amp. W tradycyjnym wzmacniaczu gitarowym masz dwie sekcje. Masz preamp, czyli ten przedwzmacniacz. Tam powstaje brzmienie, przester, charakter oraz końcówkę mocy, która robi tylko głośno. Ten wzmacniacz jest właśnie tą drugą połową. Korektor tutaj służy nie do kreowania brzmienia jak w normalnym wzmacniaczu, ale do korekcji akustycznej. Służy do tego, żeby dopasować gotowe brzmienie do kolumny gitarowej lub pomieszczenie, w którym grasz. Na przykład by skorygować bas, jak dudni lub kryształy w kredensie zaczynają grać. Więc traktujcie ten korektor jako korekcję pod pomieszczenie. Dla przykładu, w domu na słuchawkach wasz przester brzmi super. Idziecie na próbę, podpinacie się pod wzmacniacz i dużą pakę i nagle dudni, buczy, basu jest za dużo. Zamiast grzebać w menu procesora i psuć sobie presety, sięgacie tutaj. Za dużo dołu, zdejmujecie bas. Za ostro, zdejmujecie średnie tony. To działa bardzo szeroko. Jest tu po to, żeby szybko dopasować się do warunków, w jakich gracie. W pozycji neutralnej na 12 godzinie wzmacniacz jest w miarę przezroczysty i to jest dobry punkt startowy, by dopasować go potem do warunków. Do niego musisz podpiąć coś, co działa jako przedwzmacniacz. Sygnał samej gitary elektrycznej jest za słaby i surowy. To końcówka wzmocni go, ale będzie to brzmiało bardzo cicho, płasko i sterylnie. Następna rzecz, której warto wspomnieć, do połączenia z kolumną używamy tylko kabla głośnikowego. Nie używajcie zwykłego kabla gitarowego, który łączycie z gitarą i piecem. Przy tej mocy zwykły kabel instrumentalny może się przegrzać, stopić lub uszkodzić Wam sprzęt. On jest po prostu za cienki, nie nadaje się do tego. O pozostałym tym sprzęcie opowiem w następnych filmach, bo jest tutaj tego sporo, oraz to, jak zbudowałem sobie ten pedalboard. Także to wszystko będzie w następnym filmie. Dzisiaj skupiamy się tylko na wzmacniaczu. Wzmacniacz podłączę do mojej kolumny gitarowej, którą zbudowałem wiele lat temu i czekała na swój czas. W planie miałem zbudować wzmacniacz lampowy do tej kolumny, ale wiecznie czasu nie było. Dopiero teraz się zabrałem za te zaległe rzeczy i pomału się buduje. Filmów z budowy niestety nie posiadam, ale wstawię przybitki zdjęć z budowy tej kolumny. W środku zamontowałem głośnik Legend V128. Głośnik posiada 120 W mocy, 8 ohmów. Z tyłu wyprowadzone gniazdo jack bezpośrednio z głośnika. I ostatnim elementem dekoracyjnym, jaki teraz dorobiłem, to wydrukowałem sobie swoje logo i tym samym całą kolumnę mogę uznać za skończoną. Do podłączenia wzmacniacza użyję grubego kabla głośnikowego. Kupiłem 5 metrów, ale zrobię 3 metry. W zupełności wystarcza na moje potrzeby. Po obu stronach wlotowałem wtyczki jack i jest gotowy do podłączenia.
Ok, zrobimy mały test. Włączamy wzmacniacz. Kolumnę mam podłączoną do mikrofonu Shure SM58. Także będziecie słyszeć dźwięk mojej kolumny. Dobra, na początek 2 kreski damy. Więcej. 1/4. Już przy tej głośności czuję, jak cała podłoga drży, więc zapas mocy jest ogromny tutaj. Do warunków domowych naprawdę to jest aż za dużo. Także strach dać połowę, bo zaraz sąsiadka się u mnie zjawi. No nie da się grać tak głośno. Naprawdę wszystko zaczyna drżeć.